Witam Was serdecznie w bardzo nietypowych warunkach, ale długo czekałem na tą pogodę, w sensie nie, że ją chciałem, ale wiedziałem, że kiedyś się pojawi i to będzie idealny czas do pokazania i udowodnienia tego, że trawy są kataklizmoodporne. Także zapraszam. To, co się dzieje teraz na polu, jest naprawdę wyjątkowe. Nie za często mamy taką pogodę u siebie. Wiatr dochodzi do 50 km na godzinę. Porywy wiatru pewnie są na pewno wyższe, ale już taka siła pokazuje, że trawy nie ugną się praktycznie przed niczym. To, co się dzieje na polu, to jest niesłychane. Dawno nie widziałem takiego widoku. I to jest prawdopodobnie pierwszy tak mocny wiatr udokumentowany przeze mnie. Wcześniej były już nie jedne kataklizmy. Na przykład kilka lat temu, gdy kładło lasy we wrześni, zerwało chyba dach w katedrze w Gnieźnie. To był bardzo ciężki czas w sumie dla całej Polski. A u nas w zasadzie nie ma żadnych uszczerbków na zdrowiu tych traw. Także wiatr im nie jest straszny. Oczywiście gdyby doszło do jakiegoś naprawdę do jakichś ekstremalnych wiatrów, typu nie wiem, 150 km na godzinę, mogłoby połamać je po części. Myślę, że większość i tak by powstała. Jeżeli chcecie znać siłę traw, no to koniecznie zobaczcie film z tamtego roku, w sumie z tego roku, ale w lutym albo styczniu, gdy spadł bardzo mocny śnieg i w zasadzie wszystkie trawy przykrył do zera, do ziemi. Łącznie z tymi 3-metrowymi trawami były przygniecone śniegiem i po roztopach te wszystkie trawy, a raczej większość z nich powstała. Najgorzej miało w sumie proso rózgowate, ale proso z reguły po prostu nie lubi nadmiernej wilgoci. Ale miskanty, no to na miskanty nie ma mocnych. Szkoda, że już słońce zaszło, niestety popołudniem, gdy świeciło dosyć mocno. W pierwszej kolejności stawiamy na bezpieczeństwo szkółki, czyli zabezpieczyliśmy wszystko, co się dało, aby nic się nie pourywało, nie porozdzierało, maty, folie. To jest właśnie ten minus, jeżeli chodzi o uprawę tego typu. Hipnotyzujący spektakl, pomimo tego niebezpiecznego wiatru, jaki jest. Trawy robią naprawdę niebywały efekt. Na żywo oczywiście to na pewno wygląda lepiej, ale postaram Wam się to przełożyć jak najbardziej umiem, jak najlepiej umiem, ponieważ no jest na co popatrzeć. W ogóle gdy filmowałem z powietrza, z drona, to dron na tym wietrze naprawdę ledwo dawał. Już w zasadzie jak były bardzo mocne porywy wiatru,
cofał się i leciał razem z wiatrem, także było niebezpieczeństwo, że mi gdzieś w ogóle odfrunie albo zostanie strącony, przechylony, ale wszystko póki co dobrze się skończyło. Także materiał z powietrza też jest naprawdę super. Tutaj układ flagowy, jeżeli chodzi o kwiatostany, ma bardzo duże znaczenie, ponieważ one dzięki temu powiększają swoją powierzchnię, układając się tylko w jedną stronę. Więc wszystkie tak naprawdę kwiatostany są ukierunkowane w jedno i robią naprawdę hipnotyzujący efekt. Nawet tak wysokie miskanty, jak właśnie miskant olbrzymi Mejdl, może się pokładać przy dużych porywach wiatru praktycznie do ziemi. Widać, jak faluje. Te kwiatostany niejednokrotnie już dotykały tej ziemi. Jeżeli chodzi o jakieś liście suche, no na pewno się pojawią. Jest niemożliwe, żeby się nie pojawiły, ale i tak jest ich mało. I nie ma, zauważcie, takich miejsc naprawdę mocno uszkodzonych. One cały czas pracują na wietrze. Na pewno dużą wartość tutaj daje nasadzenie grupowe w szpalerze. Każda z nich w zasadzie się wzajemnie podpiera i amortyzuje większe uderzenie wiatru. Dzięki temu one właśnie mogą przytrzymać mocniejsze wichury. Ale wieje. Szok. Miskant olbrzymi, czysty gatunek z racji, że w naszym klimacie raczej rzadko zakwita. On ma tutaj bardzo mocno rozrośniętą górę, ale w liście. I na takim wietrze sprawia naprawdę wrażenie, jakby cała ta kępa płonęła. Te liście smagane przez wiatr są jak języki ognia. Kolorystyka zresztą też mocno już idzie w kierunku ognia, ponieważ jest pomarańczowo-żółta, z dodatkami oczywiście zieleni. Także trawy nie tylko są piękne ze swoich po prostu kwiatów, czy liści, czy pokroju, ale również z tego, jak mogą pracować na wietrze. Jaki spektakl bardzo wyjątkowy i w zasadzie nie do odtworzenia przez inne rośliny mogą sprawiać w ogrodzie. A myślę, że klimat, jaki nam się pojawia już od w sumie nie tak dawna, będzie raczej szedł ku większym anomaliom. Jesteśmy w miejscu najbardziej narażonym na wiatr, czyli samym froncie. Jesteśmy, jak to mówią, w paszczy lwa. Zobaczcie, jak opierają się te trawy wiatrowi. To jest niebywałe. To jest typowo otwarta przestrzeń. Słuchajcie, tu nie ma nic. Nie ma absolutnie gdzie się ukryć. Nie ma jak rozbić wiatru. Trawy muszą same sobie pomóc i przetrwać to, jednocześnie hartując się na dalsze lata i życie u Was. Musicie wiedzieć, że ja, opowiadając te wszystkie rzeczy Wam związane z trawami, odkrywam niektóre odmiany na nowo. Ich wygląd i możliwości mogą zaskakiwać naprawdę co roku. Kwestia jest po prostu zauważenia tego i wyciągania pewnych wniosków. W tym roku dla mnie takim odkryciem ponownym jest miskant chiński Syrena. Z tego względu, że
Nie tyle kwiatostany, co liście sprawiają, że jest to naprawdę bardzo hipnotyzująca, plastyczna trawa, idealna do nasadzeń żywopłotowych. Tak jak widzicie, podstawa jest bardzo mocno zarysowana, równa i zagęszczona od samej podstawy do na pewno samej góry. A liście, które ma naprawdę długie, takie wylewne, sprawiają na wietrze takiej falującej nieustannie formy, która hipnotyzuje, a dodatkowo wybarwia się niesamowicie. W tym roku naprawdę wybarwienie ma fenomenalne, w kolorystyce pomarańczu, czerwieni, żółci, to wszystko się miesza ze sobą, sprawia naprawdę świetne wrażenie w całej swojej masie. No i oczywiście wspomnę o kwiatostanach, które w zasadzie kwitną, już zaczynają kwitnąć w liściach kępy, także zaczynają się w momencie, gdzie kończą się liście, i to dodatkowo zwiększa jej objętość, gęstość i szerokość u góry. Jeżeli chcielibyście mieć wyższą formę, to w podobnych cechach jest miskant chiński Grossfontein. On ma dłuższe pędy kwiatowe wychodzące ponad liście. Z drugiej strony miskant chiński Rosie, który w zasadzie po tej stronie jest wysuszony, z tego względu, że całe pole było podlewane z 3-4 razy w ciągu tego roku, także naprawdę mało, zważywszy na to, jakie mieliśmy temperatury latem. Także to jest efekt niestety mniejszej ilości wody. Jeżeli macie taki wygląd u siebie, to już mniej więcej wiecie dlaczego. My oczywiście to pole nie uprawiamy pod względem piękna, tylko możliwości hartowania i sprawdzania tych gatunków i odmian traw. Także Rosie spokojnie wytrzyma takie wilgotności, ale daje, o matko. Jesus. Co kawałek dostaje jakimiś kawałkami w plecy. Albo od kukurydzy, albo jakieś szczątki, jakiś ścinek. To jest niesamowite. Bardzo się cieszę, że w sumie mogłem Wam to pokazać. Efekt jest nieziemski. Weźcie pod uwagę to, że u nas nie tylko rosną miskanty, ale również i prosa rózgowate, rozplenice japońskie. Wszystkie te rodzaje traw, one mają tak naprawdę jedne warunki, takie same, i muszą się tak naprawdę przystosować do tego, co tutaj mają. Zobaczcie, jak wygląda ścieżka pomiędzy nimi. Smagane już spokojnie 24 godziny bardzo mocnym, intensywnym wiatrem. Jest czyściutko. Nie ma obaw co do rozwarstwiania się kęp, łamania pędów. To są w sumie młode sadzonki, więc tym bardziej powinny być podatne na łamanie się. Nie są tak gęste jak te już dorosłe, a mimo wszystko najwięcej szczątek jest od kukurydzy. Także to nie jest od nas. To jest gdzieś z pola przywiało. Ale możecie zauważyć, że duże dorosłe kępy, tak jak ta, miskant chiński Goldglans, również ma czyściutko pod swoją kępą. Zero złamań. Prowadzi naprawdę bardzo zwarty żywopłot. Zarówno od strony tej wietrznej, jak i od strony za wiatrem. To ta w sumie część powinna być najbardziej dotknięta wiatrem, a jest naprawdę bardzo dobrze. Na dziś to już wszystko. Mocno mnie dosyć wywiało, ale musiałem Wam to pokazać. Takie warunki jak te pokazują właśnie prawdziwość i moc
tego rodzaju traw. Także dzięki, że byliście. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Te właśnie rzeczy rozwijają ten kanał, bo widzę, że bardzo dużo jest Was tutaj pod względem zainteresowania. Także piszcie komentarze, lajkujcie, subskrybujcie, a na pewno takich rzeczy pojawi się więcej. Także jeżeli chcecie więcej już teraz, to serdecznie Was zapraszam na Facebooka, gdzie od paru dobrych lat w zasadzie robię materiały zarówno filmowe, zdjęciowe, postowe, tekstowe, dotyczące ogólnie roślin. I nie tylko edukacyjne, ale też bardziej szerzące świadomość ogrodniczą. To jest też ważne. Myślę, że informacje co, jak i kiedy rośnie nie jest wystarczające. Warto też się zastanowić, jak te rośliny żyją, w sensie tak filozoficznie, i często trzeba brać to po prostu na chłopski rozum, a nie wartością w tabelce. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!